Dziś w odcinku Victoria Lines, wizyta w Papay Village i przepiękna Valletta. Odwiedzimy Pałac Wielkich Mistrzów, Teatro Manuel i wiele innych. Zapraszam. Jesteśmy właśnie na Victoria Lines. Victoria Lines zostały zbudowane w XIX wieku. Swoją nazwę zaczerpnęły od nazwy brytyjskiej królowej. Miały one oddzielać część północną wyspy od części południowej, ponieważ spodziewano się najazdu na Maltę od strony północnej, która była mniej zaludniona, było tam więcej zatoczek, łatwiej było się ukryć ze statkami. No a południowa część wyspy była dużo bardziej zaludniona, były tam strategiczne porty i po to powstała właśnie ta linia. Natomiast nigdy z niej nie skorzystano w praktyce. Tu widzicie pozostałości po otworach strzelniczych. Ciśniemy. No przyznacie, że można się tutaj poczuć jak na chińskim murze. I jeszcze raz widok z góry, z murów. A tutaj możecie zobaczyć maltański patent na klimatyzację. Teraz idziemy do sklepu z produktami lokalnymi. Dotarliśmy do sklepu i będziemy wchodzili. Likiery i czekolady na prezenty nabyte i zaraz jedziemy na klify Dingley. Witam Was z Dingley Cliffs, największe klify na Malcie. Pięknie.
powodu trudnych warunków klimatycznych gospodarstwa rolne są niewielkie. To, co widzicie w oddali, to pola tarasowe odgrodzone charakterystycznymi murkami. Domy farmerów są relatywnie duże, co jest ciekawe, mając na uwadze fakt, że na wyspie jest mało miejsca. Wynika to jednak z tradycyjnego pojmowania rodziny. Dawniej rodziny maltańskie były liczne, dlatego też domy musiały być większe. W nowym budownictwie trendy się zmieniły i obecnie dominują mniejsze metraże. A tu tradycyjna maltańska torba z Biedronki. Dobra, wbijamy do Malta Classic Car Museum. Jeszcze szybki rzut oka na nabrzeże w miejscowości St. Paul, gdzie znajdowało się Muzeum Samochodów. Tutaj mamy jakieś puste baseny, bo chyba czyszczą albo dopiero je budują. Ale może to być sympatycznie, jak już napuszczą wody. Powoli opuszczamy miasteczko St. Paul's Bay. Nie urzekło nas. Panuje tutaj taki ogólny maltański bajzel. Nie ma plaży. Są hotele, ale są brzydkie, właściwie nie ma tutaj nic ciekawego do roboty. Dobra, wchodzimy do Papai Village. I'm Popeye, the sailor, and I am what I am, what I am, and I am what I am, and that's all that I am, 'cause I am what I am. Malta to jedno wielkie studio filmowe, a branża filmowa to oczko w głowie maltańskich polityków. Architektura i przyroda wyspy to idealne scenerie do filmów przygodowych, historycznych i fantasy. Filmowcy z całego świata chętnie korzystają z możliwości, jakie oferuje im wyspa. Maltańczycy stworzyli producentom filmowym dogodne warunki pracy. W rządzie istnieje nawet specjalny komisarz do spraw filmu, którego zadaniem jest promowanie Malty jako idealnego miejsca na kręcenie filmów. Producenci mogą tu liczyć nawet na 40% zniżki w podatkach na filmy fabularne, dokumentalne i seriale kręcone na Malcie. To tu kręcono Gladiatora 2, Troję, Grę o Tron, kilka Jamesów Bondów i Jurassic World Dominion. Papai Village, wioska z drewnianymi kolorowymi domkami, została zbudowana w 1979 roku na potrzeby filmu Papai. Na film wydano $20 milionów, ale zarobił 60. Sam Papai był oczywiście postacią fikcyjną, ale w realu miał wiernych naśladowców. Tutaj sobie pan Papai mieszkał. Tu oglądał telewizję, o widzicie.
Brzmiał tutaj bardzo elegancko. Witam Was w Valletcie, stolicy Malty. Historyczna część Vallety jest otoczona murami i mogą tam wjeżdżać tylko lokalesi, więc jeśli podróżujesz autem, to musisz zostawić je przed murami. I tu wskazówka. Oczywiście tuż przed główną bramą do części historycznej, obok fontanny Tritona, jest wielki parking, ale nawet poza sezonem jest on często pełny i trzeba szukać parkingów położonych dalej od części historycznej miasta. My zaparkowaliśmy na Park and Ride Floriana, był bezpłatny i było tam sporo miejsc parkingowych, ale jest on odległy o ponad kilometr od wejścia do miasta. Dlatego też warto skorzystać z opcji przyjazdu do Vallety jednym z autobusów lub taksówką, które zatrzymują się obok fontanny. Fontanna Tritonu przedstawia trzech mitycznych półludzi, półryby unoszących dużą misę fontanny. Jej okolice to wizytówka Vallety i popularne miejsce spotkań mieszkańców i turystów. Po zmroku jest podświetlana, tworząc bramę wizualną wejścia do historycznej części miasta. W tle za mną możecie zobaczyć mury obronne Vallety. Mury obronne były rozbudowywane przez 300 lat panowania tutaj zakonu maltańskiego. Każdy kolejny mistrz dobudowywał kolejne fortyfikacje, więc jest tego całkiem sporo. A to słynne wykusze maltańskie, czyli takie osłonięte balkony. Zapewniały one z jednej strony większą przestrzeń, dostarczały światła, ale przede wszystkim służyły do obserwowania tego, co dzieje się na ulicy. Dzięki temu mogli obserwować, czy nie nadchodzi jakiś wróg. Najstarszą stolicą Malty była Mdina. Pełniła ona funkcję administracyjnego centrum wyspy przez wieki. Status stolicy utraciła w 1530 roku po przybyciu Joanitów na wyspę, którzy przenieśli stolicę do portowego miasta Birgu, bliżej morza i ich floty. To tam do dziś znajduje się Pałac Inkwizytora, będący dawniej oficjalną rezydencją inkwizytora, centrum władzy duchowej i miejscem prowadzenia spraw dotyczących moralności, obyczajów i praktyk religijnych. Znowu wykuszę. Podczas wielkiego oblężenia w 1565 roku przez Imperium Osmańskie Birgu stało się centrum obrony wyspy. Po ciężkich walkach rycerze obronili wyspę, ale ich główne fortyfikacje zostały mocno zniszczone, a wyspa wciąż była zagrożona. Wówczas to wielki mistrz Jean Parisot de Valette postanowił zbudować nową, niezdobytą stolicę. Wybór miejsca był strategiczny. Chodziło o strome brzegi i pełną kontrolę nad dwoma pobliskimi portami. Miasto zostało zbudowane według nowoczesnej jak na XVI wiek koncepcji, opartej o siatkę prostych ulic, przestronnych placy, potężnych bastionów i systemów do zbierania wody. Wszystkie domy były jednakowej wysokości. Valletta bardzo szybko zaczęła rozwijać się jako kulturalne, polityczne i militarne centrum zakonu. Przed nami Pałac Wielkiego Mistrza. Zaraz będziemy tam wchodzili. Jesteśmy w Pałacu Wielkiego Mistrza. Tutaj dziedziniec wewnętrzny. Wygląda
Wygląda to wszystko pięknie. Jak na wielkiego mistrza przystało. A tutaj widzicie balkon, skąd podobnie jak przy wyborze papieża ogłaszano wybór kolejnego wielkiego mistrza. Zakon maltański pochodzi z Jerozolimy. W początkowym okresie swojej działalności Joanici zajmowali się opieką nad chorymi pielgrzymami zmierzającymi do Jerozolimy. Z czasem zakon rozrósł się, a zakonnicy zaczęli zarabiać na budowaniu sieci karczm dla pielgrzymów. Siedziba Joanitów w Jerozolimie stała się ogromna, była w stanie pomieścić kilkaset osób. Rycerze pochodzili ze świetnych europejskich dworów i nie było łatwo zostać członkiem zakonu. No, muszę przyznać, że robi wrażenie. W XIII wieku Królestwo Jerozolimy upadło pod naporem muzułmanów, a zakony rycerskie musiały uciekać z Ziemi Świętej. Joanici trafili najpierw na Cypr. Przebywali tam jako goście, ale nie byli zbyt dobrze traktowani przez lokalnych władców, którzy obawiali się, że zakonnicy zawłaszczą sobie ich wyspę. Dlatego też rycerze szukali dla siebie lepszego miejsca. Zainteresowali się wyspą Rodos. W 1309 roku Joanici zdobyli wyspę i przebywali tam do XVI wieku, kiedy to po raz drugi muzułmanie pokonali rycerzy w habitach. Sulejman Wspaniały w 1522 roku zdobył Rodos, ale doceniając odwagę Joanitów, wspaniałomyślnie pozwolił pokonanym rycerzom wsiąść na statek i odpłynąć z wyspy. Zakonnicy tułali się po Europie przez 7 lat. Zatrzymywali się w papieskiej posiadłości w Viterbo, pukali do dworów monarchów, prosząc o pomoc w odbiciu Rodos i zabiegali o jakąś nową siedzibę. W końcu Karol V Habsburg miał dość ich pojękiwań i podarował im Maltę. Nie całkiem na własność, ale jako lenno Królestwa Sycylii. Ale uzależnienie od Sycylii nie było zbyt duże. Malta stała się nowym domem Joanitów od XVI wieku aż do wygnania zakonników z wyspy przez Napoleona. Jean de Valette urodził się we Francji, w Prowansji. Walczył przeciwko Turkom w trakcie oblężenia Rodos i po zdobyciu Rodos przez Sulejmana Wspaniałego uciekł wraz z Joanitami z wyspy. Był kapitanem galery, ale został pokonany przez korsarza Draguta i spędził rok w niewoli. Po śmierci wielkiego mistrza La Sangle został wybrany na 49. wielkiego mistrza Joanitów. W trakcie 3-miesięcznego oblężenia Malty przez Turków osmańskich dokonał niemożliwego i utrzymał Maltę. Valette służył w zakonie przez ponad 50 lat. Zasłynął jako świetny żołnierz, administrator i strateg. Został pochowany w krypcie Wielkich Mistrzów w konkatedrze świętego Jana w Valecie. Na jego grobie widnieje łaciński napis podkreślający, że to on postawił fundamenty miasta. Oto sypialnia Wielkiego Mistrza. Mało przytulna. Jesteśmy teraz w sali Wielkiej Rady, gdzie na ścianach namalowano różne epizody Wielkiego Oblężenia. Cykl 12 scen został namalowany przez jednego z uczniów Michała Anioła, Mateo Pereza. Obrazy te obfitują w detale, tworząc zadziwiający reportaż o kluczowym wydarzeniu w dziejach Joanitów. Każda scena namalowana jest w osobnym kartuszu i oddzielona od następnych żeńskimi alegoriami głównych cnót. To tu Wielki Mistrz przyjmował gości. Wychodzimy powoli z Pałacu Wielkiego Mistrza. Muszę przyznać, wyszedłem właśnie z Pałacu Wielkiego Mistrza i muszę przyznać, że zrobił na mnie niesamowite wrażenie. Tyle wyposażenia, krzyżaków, które tutaj można było zobaczyć, nie widziałem nigdzie na świecie, w żadnym innym zamku, także jeśli będziecie kiedyś na Malcie, to koniecznie odwiedźcie to miejsce. Znów możecie zobaczyć słynne maltańskie wykusze.
ciśniemy dalej zobaczyć budynek Świętego Szpitala. Dobra, przed nami budynek Świętego Szpitala Joannitów. Budynek Świętego Szpitala wzniesiono na poziomie portu, aby przyjmować chorych bezpośrednio ze statków bez konieczności przenoszenia ich przez miasto, co pozwalało na uniknięcie rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych. Początkowo Święty Szpital dysponował 300 pojedynczymi łóżkami z zimową pierzyną i letnią moskitierą dla każdego pacjenta. Kilka lat później liczba łóżek wzrosła do 550. Szpital składał się z 11 sal, główna sala miała 162 metry długości, 9 metrów szerokości i 9 wysokości. Takie rozmiary zapewniały trochę świeżości podczas upalnego lata, a zimą rozwieszczano na ścianach tapiserie, aby nieco ocieplić pomieszczenia. Chorymi zajmowało się na zmianę 3 medyków, każdy przez miesiąc. Do pomocy mieli 2 asystentów, 3 chirurgów i ponad 20 pielęgniarzy. Wielki mistrz odwiedzał chorych raz w tygodniu i, tak jak wszyscy inni kawalerowie, odkładał przy wejściu oznakę swojego statusu, czyli szpadę. W trakcie swojego miesiąca służby medyk nie mógł opuszczać szpitala. Posiłki przynoszono mu do komnaty. 2 razy w ciągu dnia musiał robić obchód i był zobowiązany do unikania zbyt częstych zmian sposobów leczenia. Medycy w większości pobierali nauki na uniwersytetach w Neapolu, Florencji, Salerno i Montpellier. Opracowali oni pierwsze metody anestezyjne, takie jak gąbka nasączona opium, którą chory ssał aż do utraty świadomości, czy ogłuszania pacjenta uderzeniem w głowę. Na głowę chorego zakładano coś w rodzaju hełmu, w którym medyk uderzał drewnianym młotkiem, aby ogłuszyć pacjenta, doprowadzając go do stanu, w którym nie odczuwał żadnego cierpienia. Pacjenci byli zobowiązani do przestrzegania regulaminu i pozostawania w swoich łożach w czasie wizyt medyków. Chorzy, którzy nie przestrzegali nakazów spokoju i ciszy, byli karani, a nawet wyrzucani. Szpital zmieniał nazwę za panowania Francuzów i Brytyjczyków. W czasie II wojny światowej został uszkodzony. Po odbudowie pełnił różne funkcje, był m.in. siedzibą Teatru Dziecięcego i szkołą, a od 1979 roku został siedzibą Mediterranean Conference Center. Malta była brytyjską kolonią przez 151 lat i co ciekawe, Maltańczycy wspominają ten okres naprawdę dobrze. Brytyjczycy szanowali lokalne zwyczaje i respektowali dążenia mieszkańców do zachowania swojej odrębności. Warto podkreślić, że to sami Maltańczycy zwrócili się do króla Anglii z prośbą o objęcie wyspy opieką. Obawy mieli uzasadnione. Po wyrzuceniu z wyspy francuskich wojsk bali się, że kawalerowie maltańscy wrócą i znowu przekształcą Maltę w państwo zakonne, tak jak to było przed panowaniem Napoleona. Dla Brytyjczyków Malta stała się strategiczną bazą wojskową oraz ogromnym magazynem towarów importowanych i eksportowanych z wielu zakątków świata. Ich obecność znacząco ożywiła lokalną gospodarkę i handel. Jedną z najważniejszych postaci tego okresu był Sir Alexander John Ball. Jego pomnik można dziś zobaczyć w dolnych ogrodach baraka w Valecie. Po wypędzeniu Francuzów Ball został przez Maltańczyków przyjęty z dużą sympatią i zaufaniem. W 1799 roku wybrano go na przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego Malty, co najlepiej świadczy o jego roli w stabilizowaniu i organizacji życia na wyspie. Malta to kompaktowy kraj. Mają jeden szpital, jeden stadion, jeden sklep budowlany, jeden teatr. To rozwiązuje wiele problemów, gdyż nie trzeba się zastanawiać nad alternatywnymi rozwiązaniami. Za chwilę będziemy właśnie wbijali zobaczyć teatru Manoel. W 1731 roku wielki mistrz zakonu Joannitów Antonio Manoel de Vilhena zlecił i osobiście sfinansował budowę teatru, aby młodzi rycerze zakonu mieli jakieś zajęcia i nie popadali w kłopoty. This wing, this your Barog! Hello! Hi, we're almost skipped tonight, wow! It's a lot of people. Hell, I didn't know this thing. You seem to be very uncomfortable. Thank you. Let's go in. Let's change scenario. Let's head into the welcome. Come, please. W przerwach pomiędzy krucjatami rycerze zakonu poszukiwali rozrywek. Byli oni młodymi arystokratami z całej Europy, a krucjaty zapewniały im sowite dochody. Część z nich uczestniczyła w wyprawach korsarskich, które były półoficjalną rozrywką i źródłem dodatkowych dochodów.
W wolnym czasie wyprawiali wystawne uczty z importowanymi trunkami, gdzie prowadzono polityczne i towarzyskie dyskusje. Wino sprowadzali z Francji, szkło z Wenecji, a lód do schładzania butelek z Włoch. Dlatego też butelka wina w tamtych czasach kosztowałaby dzisiaj około 150 euro. Rycerze lubili też hazard, teatr i kurtyzany. Do dziś zachowały się wzmianki o skargach biskupów na niemoralne zachowania kawalerów. Często dochodziło do pojedynków między rycerzami o względy kobiet. Zakon próbował ograniczać problem. Wprowadzano kary za nieobyczajne kontakty, czasami przenoszono rycerzy do innych komandorii. To właśnie to zmotywowało wielkiego mistrza zakonu do zbudowania teatru. Większość miejsc w teatrze była przeznaczona dla joanitów. To tu przyprowadzali oni często swoje kochanki. Po przebudowie teatru i dodaniu dodatkowych lóż bocznych, rycerze często wynajmowali owe loże dla siebie. Później, sprzątając po sztuce teatralnej, serwis często znajdował w nich różne posłania i materace, co sugeruje, że pewnie w trakcie seansów rycerze uprawiali jogę. Dobra, starczy tej kultury. Wbijamy do knajpy zjeść słynnego maltańskiego królika. A to schody do łazienki. A to zestaw maltańskich specjałów, kiełbaska, serek i oliwki. Spring rollsy z królika i potrawka z królika. Potrawka z królika w wyrazistym, lekko pikantnym sosie była bardzo dobra. Także polecam ten lokal. Na dziś żegnamy się z Vallettą, ale jeszcze tu wrócimy. Dziękuję za obejrzenie. Jeśli podobał Ci się mój film, polajkuj go i zapraszam do subskrypcji.